Witam w świecie izotopii. Moja szafa liczy gdzieś między 30 a 40 ubrań i nie wliczam w to bielizny, piżam, akcesoriów ani butów. I wcale nie uważam, że to mało, ale kiedyś było tego znacznie więcej. W tym odcinku opowiem Ci, jak udało mi się zmniejszyć moją szafę w nadziei, że ta historia posłuży Ci jako studium przypadku, jeśli oczywiście ten temat z jakiegoś powodu Cię interesuje. Zapraszam. Teraz w listopadzie mija 10. rocznica mojej przeprowadzki z Polski do Belgii i ta przeprowadzka byłaby świetną okazją do zmniejszenia mojej szafy, ale jej nie wykorzystałam. Pozbyłam się oczywiście przy przeprowadzce ubrań nieodpowiednich rozmiarem, niewygodnych bądź zniszczonych, ale zabrałam ze sobą sporo takich ubrań, które nie podpadały pod te kategorie, a w sumie jakoś szkoda było mi ich wyrzucić. No i oczywiście od tego czasu kupowałam nowe. Niby starałam się kupować mądrze, czyli tak, żeby tworzyć zestawy z tym, co już miałam, ale nie miałam świadomości własnego stylu, więc generalnie popełniałam bardzo wiele błędów zakupowych i ciągle miałam poczucie, że w gruncie rzeczy, mimo pełnej szafy, nie mam się w co ubrać. Nadszedł wreszcie taki weekend, to było chyba wiosną 2019 roku, kiedy miałam spakować się na dłuższy wyjazd. Otworzyłam moją szafę i aż przysiadłam na łóżku, bo zdałam sobie sprawę, że większość rzeczy, jakie tam są, no wcale nie mam ochoty ich nosić i włożyć ich do tej walizki. Postanowiłam wziąć tylko te rzeczy, które lubię nosić, które naprawdę są perfekt, ale też postanowiłam, że jak wrócę z tego wyjazdu, to coś z tą moją szafą zrobię, bo nie chciałam, żeby już tak było dalej. Ponieważ temat mojej szafy natrętnie zajmował moją uwagę, to podzieliłam się moim niezadowoleniem z kilkoma osobami. Ktoś mi powiedział, że słyszał o projekcie 333, czyli noszeniu tylko 33 rzeczy przez 3 miesiące. Ktoś inny o koncepcji garderoby kapsułowej. Oba te pomysły bardzo mnie zaintrygowały. Zaczęłam zbierać informacje na ten temat, czytać blogi, artykuły, oglądać wideo na YouTubie. Wizja posiadania małej, spójnej garderoby, gdzie wszystko do wszystkiego pasuje, a jednocześnie każda rzecz jest dobrej jakości i w moim stylu, stała się moim nowym celem. Wiedziałam, że to jest to, czego właśnie mi potrzeba. Zabrałam się za realizację tej mojej wizji nowej garderoby z silnym postanowieniem, choć wiedziałam, że to zajmie sporo czasu. Najpierw wyjęłam z szafy wszystkie rzeczy na łóżko i wybrałam tylko te, które naprawdę lubię, często i z przyjemnością noszę, i włożyłam je z powrotem do pustej, do opróżnionej szafy. Kiedy spojrzałam na tę szafę z daleka, to o dziwo stwierdziłam, że to, co tam teraz w niej się znajduje, wygląda harmonijnie i spójnie i nawet można z tego tworzyć różne kombinacje. O dziwo zauważyłam też, że jest tam bardzo mała paleta kolorów i są tylko rzeczy absolutnie gładkie, bez żadnych wzorów i bez żadnych fikuśnych wykończeń. Rzuciłam okiem na to, co było na łóżku, czyli rzeczy, które noszę rzadko i bez większej satysfakcji. Ciężko mi na przykład też je było z czymś łączyć. I zauważyłam, że to, co leżało na łóżku, to istna kakofonia różnych kolorów, różnych wzorów, różnych tekstur. No i już wiedziałam, co jest najważniejszym elementem mojego stylu. Przez następne dni nosiłam na okrągło te same rzeczy i o dziwo, kiedy rano otwierałam szafę, nie czułam się zniechęcona. Mimo że wybór miałam niewielki, to nie odczuwałam potrzeby dosięgania worków w składziku. Notowałam też w kalendarzu moje obserwacje i przemyślenia na temat ubrań. Chciałam zrozumieć, jak to się stało, że kupiłam te rzeczy, które teraz leżą nieużywane. I co takiego mają te rzeczy, które zostały w szafie. To spisywanie obserwacji i przemyśleń było chyba najbardziej żmudną częścią
tego procesu, ale wiedziałam, że to jest bardzo ważne, bo w ten sposób właśnie dojdę do kluczowych elementów mojego stylu. Przeglądałam też zdjęcia strojów, zestawień na Pinterestie i zapisywałam te, które sama chętnie bym nosiła. Po kilku tygodniach wróciłam do worów z ubraniami, które znajdowały się w składziku. Otworzyłam je, ale wiedziałam już, że żadne z tych ubrań do mojej szafy nie wróci i trzeba je będzie oddać albo sprzedać. Ale o dziwo wcale nie było mi szkoda. Odczułam nawet pewną satysfakcję i lekkość, bo wiedziałam już, na czym polegały błędy tych źle zakupionych ubrań i że teraz, jak już mam tę świadomość, to będę tych błędów unikać. Stopniowo zaczęłam też uzupełniać braki w pozostałej garderobie tej ocalałej z pogromu, która miała już całkiem spójny wygląd. Każdy zakup miałam przemyślany i szukałam w sklepach rzeczy o konkretnym kolorze, fasonie, taki jaki sobie z góry zaplanowałam. Z czasem udało mi się te braki uzupełnić, ale zauważyłam też, że ilość jest znacznie mniej ważna od jakości. Kiedy więc miałam już coś nowego do mojej szafy sprowadzić, to uważnie czytałam metki ze składem materiału i inaczej podchodziłam do kwestii ceny. Mimo że kupowałam droższe rzeczy, to robiłam to znacznie rzadziej, więc wydawałam mniej. Proces dochodzenia do takiego stanu szafy, jaki mam dzisiaj, zajął mi około 2 lat. A mam dwie wersje, jedną na wiosnę i lato, drugą na jesień i zimę, właśnie po to, żeby się ubraniami nie nudzić. Obecnie bardzo rzadko kupuję coś nowego, tylko jeżeli jakaś rzecz się zniszczy albo uszkodzi, więc i trzeba ją zastąpić. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że rano nie tracę czasu na wybranie dobrego stroju, pakowanie jest łatwe i przyjemne i nie tracę czasu i pieniędzy na shopping. Ale widzę też, że moje podejście do szafy i do mody właśnie z tego powodu, że mam tę małą szafę, ewoluuje. Więc jeśli jesteś ciekawa, jak ta ewolucja będzie przebiegać, to zasubskrybuj ten kanał, ustaw dzwoneczek powiadomień i będziemy w kontakcie. Na tym kanale jest już całkiem sporo odcinków o mojej szafie, które zebrałam w jedną playlistę i link do tej playlisty znajdziesz w opisie pod filmem. A jaka jest Twoja historia? Moją już znasz. Podziel się Twoją opinią, Twoimi przemyśleniami. Może już zaczęłaś zmiany, a może już masz je dawno za sobą. Jeśli ten odcinek się podobał, to ja tradycyjnie poproszę o lajki, o podzielenie się może z kimś, kto tą tematyką jest też zainteresowany. A ja dziękuję dzisiaj bardzo za wspólnie spędzony czas, wysłuchanie mojej historii i zapraszam na następny odcinek już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.